I will begin now. Witam serdecznie jeszcze raz. Dobry wieczór w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. Na tym wspaniałym spotkaniu. Absolutnie frekwencja nas zauroczyła, nie powiem, że przerosła, ale zauroczyła, także super, że tylu z Państwa przyszło. Witam również Państwa, którzy się już nie zmieściliście tutaj w sali, ale na pewno po spotkaniu będzie możliwość, żeby podejść do Chrisa i mówię, podpisać książkę czy zrobić zdjęcia. No trudno się dziwić, bo na Koszykowej dzisiaj gość specjalny, tak? Uwielbiany na całym świecie. Chris Carter. Chris przyleciał do Polski oczywiście promować swoją najnowszą powieść Obserwator, śmierci. Wczoraj był w Gdańsku, jutro będzie w Krakowie, także bardzo zapracowany, ale super, że udało się znaleźć ten czas, żeby przybyć tu na Koszykową. Chris, welcome to our library. We are thrilled to have you here today with us in one of the biggest and oldest libraries in Poland, with over 115 years of history and almost 1.8 million of items in our catalog. So thank you for this evening. Oh, thank you for having me here. We dedicated our biggest hall for tonight, but it seems it's not enough. So have a nice evening. Thank you. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie poprowadzi pani Marta Górna. A spotkanie będzie tłumaczone i tłumaczy dzisiaj dla Państwa pan Krzysztof Umiński. Właściwie mamy drugiego Chrisa na scenie. Ja już zamilknę, życzę cudownego, fantastycznego wieczoru, a później będziemy się jeszcze pewnie słyszeć. Dobra. Dzień dobry. Ja też muszę coś powiedzieć o frekwencji. Jeszcze nigdy nie byłam na spotkaniu autorskim z tak dużą frekwencją. I chciałam Cię zapytać, Chris, czy to jeszcze Cię zaskakuje, że tyle osób przychodzi na spotkania z Tobą? Yes, I'm always surprised. It's like, so that's I want to say thank you so much for being here, because it's because of you that I do what I do. You know, you guys saved my life because I was in a bad situation before I wrote my first book. So thank you so much for the support, and thank you for being here. And I really appreciate it. So thank you. Tak, ciągle mnie to jeszcze zaskakuje i dziękuję Wam serdecznie za Waszą obecność. To dzięki Wam mogę robić to, co robię, a zanim zacząłem pisać, nie było ze mną najlepiej, więc tym bardziej jestem Wam wdzięczny. A co Twoim zdaniem sprawia, że Robert Hunter tak bardzo rezonuje z Twoimi czytelnikami, że tak ich porusza i że oni po prostu czytają kolejne części z wypiekami na twarzy? Okay, I don't know. Nie wiem. Let me explain. When I wrote The Crucifix Killer, the first book, right, I did not have a story. How fast you want me to stop? Okay. Więc rozbiję to na części. Kiedy pisałem swoją pierwszą powieść Krucyfiks, nie miałem planu fabuły. So, I had a dream. No. No, seriously. So I had a dream, and my dream was different because, one, I remember my dream, which I usually don't, and two, my dream made sense. Most of my dreams don't make sense. Przyśnił mi się sen, co było wyjątkowe z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że go zapamiętałem, co mi się zwykle nie zdarza, a po drugie, że się składał w sensowną całość. Zwykle moje sny, kiedy już je pamiętam, są bezsensowne. So it was a story, so like have a beginning, middle, and end. So I woke up
And I told my girlfriend at the time, I was like, I had this very weird dream. And she said, what was the dream? So I told her, and she was like, that's a good story. You should write it. Przyśniła mi się historia z początkiem, środkiem i zakończeniem. Opowiedziałam ją swojej ówczesnej dziewczynie i ona na to zareagowała, że to jest świetna opowieść, że powinieneś ją zapisać. Okay. So then I was like, okay, I'm gonna write it. So I never wrote even a short story in my life. I had no experience as a writer. The next day I woke up and I started writing the first chapter in the dream. Nie miałem żadnych wcześniejszych doświadczeń pisarskich. Nie napisałem w życiu nawet opowiadania. Następnego dnia obudziłem się rano i zacząłem pisać pierwszy rozdział, zapis tego snu. But the dream was not a crime story. It was a love story. A love story. A love story. Okej. Tyle, że ten sen nie zawierał treści kryminalnych. To była opowieść o miłości. So when I was writing, I stopped and I was like, okay, this is stupid. It's like, I never wanted to be a writer. But if I'm going to write a story, because of my background as a criminal psychologist, I was like, I can probably come up with a much better crime story than I could with a love story. I wtedy zatrzymałem się i pomyślałem sobie, dobrze, nigdy nie myślałem o tym, żeby być pisarzem, ale jeżeli już zaczynam pisać, to przypuszczalnie napiszę znacznie lepszą książkę, jeśli skorzystam ze swoich wcześniejszych doświadczeń, z doświadczeń psychologa kryminalno-śledczego i napiszę zapewne lepszą opowieść o zbrodni, kryminał, niż historię miłosną. Okay, so then I decided to write one chapter of the love story, one chapter of a crime story. I didn't have the story in my head. I just said, what would be a good opening chapter for a crime book? I forget the story. I didn't know if I'm going to write a book. And I was like, come up with a good opening chapter. Like if you read, you go, oh, I want to read more. So that's what I did. Więc zapisałem dwa rozdziały. Rozdział pierwszy romansu i rozdział pierwszy kryminału. Jak powiadam, bez planu fabuły, zadałem sobie po prostu pytanie, jakie powinno być otwarcie opowieści, żeby człowiek chciał czytać dalej. And then I gave the chapter of the love story to my girlfriend and the crime story. My girlfriend read it, was like, the crime story is better. Więc wtedy oba te rozdziały pokazałem mojej dziewczynie. Przeczytała i romans, i kryminał. Powiedziała, kryminał jest lepszy. So then I wrote 3 chapters, gave it to her, she liked it, and I carry on and carry. So hold on. So I wrote 3 chapters again, no story in my head. I was like, this is chapter 1, what's going to be chapter 2? I still didn't have the story. After 3 chapters, my girlfriend said, I really like it. And my friend said, I really like it. So I was like, okay, better come up with a story now. Okay. Więc napisałem kolejne 3 rozdziały historii kryminalnej, cały czas bez planu fabuły i wtedy usłyszałem od mojej dziewczyny, historia mi się podoba się moim przyjaciołom, moim przyjaciółkom, więc lepiej, żebyś wymyślił całość. Okay, so then, I wrote the story. Who was the crucifix killer, right? So I finished the book. Now, here comes the secret. 1, the original crucifix killer, Hunter, dies in the end of the book. Okej. Więc napisałem całą powieść, Krucyfiks. I teraz ujawnię sekret. Pierwszy jest taki, że w wersji pierwotnej Robert Hunter ginie na końcu. But my agent, when he read the story, he said, I love the story, but your ending is shit. Kiedy mój agent przeczytał tę powieść, powiedział, że jest zachwycony, ale zakończenie jest do dupy. So he suggested, he said, have you thought about making this a series? Wtedy zapytał, czy myślałem o tym, żeby napisać całą serię. And I said no. And he said, can I suggest you do? And I asked him, I said, why? And he said 2 reasons. 1, it's easier to sell to a publishing house if it's a series. And 2, he said, I really like your detective, and I think your detective would be a good series detective. Okay. Więc powiedziałem, że nie miałem takiego planu, na co on powiedział, że zachęcałby mnie do tego,
żebym napisał całą serię z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że łatwiej jest wydawcom sprzedać serię książek o detektywie, a po drugie dlatego, że podoba mi się postać Roberta Huntera. Myślę, że to jest postać, która uciągnie całą serię. So I went back and I changed half of the book. I had to rewrite half of the book. Więc wróciłem do biurka i przepisałem na nowo połowę książki. So to me, right, the crucifix killer is a mess. It's a mess because I wrote the story in one way, then I had to change half of the story because Hunter died, so I had to make again any of the stories that Hunter doesn't die. Then Hunter wasn't a serious detective. I had to strengthen the character of Hunter. So to me, the crucifix killer is patched, you know, like just trying to make it work. Więc kiedy patrzę na krucyfiks, to widzę jeden wielki bałagan, ponieważ musiałem tę książkę zmieniać, musiałem pomajstrować przy głównym bohaterze, żeby był silniejszy, żeby był taką postacią, która uciągnie całą opowieść, a nie zginie na końcu. Dla mnie to jest opowieść połatana, posklejana, bałaganiarska. So I don't know, because when I was creating Hunter, I was just creating something. I don't know what I was doing. And so when people ask me, and the funny thing, so the Crucifix Killer in the United Kingdom, in England, got voted one of the 100 best crime thriller books ever. And to me, that book is just a mess. So I don't know. I don't know what I'm doing. Więc nie wiem jak powstał Hunter, bo wymyślałem go w ciemno, żeby było śmieszniej. W Wielkiej Brytanii krucyfiks został wybrany w rankingu jako jeden ze 100 najlepszych thrillerów wszechczasów. Dla mnie to jest książka zagmatwana, nieporządna. Okay, now out of the question here. Well, let me explain. I talk too much, if you guys haven't noticed. I talk too much. Za dużo gadam. Hold on. Yep. 16 questions. You're not going to get to 5. Seriously, not going to get to 5 questions. So choose your questions. Like 16 questions, not a chance you're going to get. And you're going to be here until tomorrow. I realize that now, yes. Seriously. Na kartce widzę 16 pytań, nawet sobie nie wyobrażajcie, że tyle przerobimy. 5 góra, inaczej będziemy tutaj siedzieć do jutra. Ale spróbuję teraz się wstrzelić i zadać kolejne, chociaż nie jest łatwo. Przez 13 książek ani razu nie miałeś ochoty jednak zabić Huntera, tak jak Conan Doyle chciał zabić Sherlocka Holmesa, a Agatha Christie chciała zabić Herkulesa Poirot. No, you know what? I love writing Hunter. I know the story of the Sherlock Holmes, that Conan Doyle hated the character. So he killed the character. I have to bring it back. I love writing Hunter and Garcia. I really do. Okej. Więc tak, znam historię o Conan Doyle'u, który podobno nie znosił Sherlocka Holmesa, uśmiercił go, po czym musiał go wskrzesić. Ze mną jest inaczej. Ja uwielbiam pisać o Hunterze, uwielbiam pisać o Garcii. Plus, my agent will never allow me to kill Hunter. A poza tym agent by mi nie pozwolił. A jak czytałam twoje książki, to zaczęłam się zastanawiać, bo jest taki trend od jakiegoś czasu w popkulturze, żeby romantyzować seryjnych morderców. Ty ich nie romantyzujesz i zastanawiam się, co ty jako psycholog kryminalny sądzisz na temat tych wszystkich prób zrozumienia seryjnych morderców w serialach, filmach. I was wondering because for some time there's been a trend which consists of glamorizing or romanticizing serial killers in TV series or in books, and I was wondering what you think about this attempt to understand criminal mind in fiction. As a former Yeah, okay, I hate it. Nie znoszę tego. Yeah, like in England, in London now, they have an exhibition which is articles that used to belong to serial killers. W Londynie jest teraz wystawa, na której można obejrzeć przedmioty, które należały do seryjnych morderców. So people go and they see something that belonged to Ed Gaines or Ted Bundy or all the famous serial killers. And I think
that is glamorizing serial killer. It's like people, it's when you go to a crime scene that there are the victims there. It changes you. Explain that now. Okay. Więc na tej wystawie można obejrzeć przedmioty, które należały do Eda Gainsa, czy Teda Bundy, czy innych słynnych morderców. Dla mnie to jest przykład właśnie idealizacji, czy też stawiania w pozytywnym świetle seryjnych morderców. Brzydzę się tym, kiedy człowiek trafia na miejsce zbrodni. So at the beginning of the profession of criminal psychology, they didn't know what the profession was. It was brand new. So we, as psychologists, were treated as detectives. We were taken to the crime scene in situ, which means the victims were still there. Kiedy wykluwał się zawód psychologa kryminalno-śledczego, jeszcze nie było wiadomo, na czym dokładnie ma polegać, czym on jest. I dlatego psychologów traktowano tak jak policjantów, zabierano ich na miejsce zbrodni. Okay. In a real crime scene is something, it's hard to explain. It doesn't matter how good in English you are, how good linguistic you are at writing. For you to explain the feeling of a crime scene is almost impossible. Scena zbrodni to jest osobliwe miejsce. Nawet jeżeli ktoś świetnie włada angielskim czy innym językiem, nie sposób opisać specyfikę tego miejsca. For example, every crime scene has a smell that you can't describe in words. It's just, it hits you in an odd way. Na przykład nad każdą sceną zbrodni unosi się zapach, nie do opisania, który w szczególny sposób dociera do człowieka. Okay. And like for example, I don't believe in fate, premonition, sixth sense, whatever it is called. But there are certain crime scenes that, let's say, the body is all the way hidden in that room. You walk through that door and everything goes, right? You haven't even seen the bodies yet, but you walk into the house or the room and you feel there's something wrong here. It's like poltergeist kind of. I tak, nie wierzę w przeznaczenie, przeczucia, szósty zmysł, natomiast jest coś takiego, że kiedy człowiek wchodzi do domu, w którym popełniono zbrodnię i nawet jeszcze nie zobaczył ciała, to coś się, nie zobaczył zwłok, to coś się dzieje z jego ciałem. Czuje, że coś tu jest gruntownie nie tak. And there are things like, for example, I'm not a father, I never had a kid, but if you go into a crime scene where children are the victims, it hits you differently. There is a thing about somebody being too violent to a little child, it changes you. Nie jestem ojcem, nigdy nie miałem dziecka, natomiast kiedy człowiek wchodzi do domu, do pokoju, w którym zamordowano dziecko, gdzie ofiarą jest dziecko, to szok jest szczególny. Jest to taki wstrząs, który człowieka zmienia na zawsze. And the amount of violence that we have today against children on planet Earth is stupid. Ilość przemocy, jaka spotyka dzieci współcześnie na Ziemi, jest idiotyczna, absurdalna. Okay, as an example, today on Earth we have more slaves than we did when slavery was legal. Podam przykład. Dziś na Ziemi mamy więcej niewolników niż w czasach, kiedy niewolnictwo było legalne. And over 50% of those slaves are children in sex slavery. Ponad 50% z tych niewolników to dzieci pracujące jako niewolnicy seksualni. So, for example, my second crime scene, I was 21 years old, or young. Anyway, my second crime scene that I attended when I was working, somebody had put a baby in a microwave and turned it on. They cooked a baby. It's like, how can you do? There's no explanation for that. It doesn't matter how crazy you were, how much your mother hurt you, how much your father hurt you. There's no explanation for you to put a baby in a microwave and turn it on.
Inny przykład. Druga scena zbrodni, na jakiej byłem w życiu. Miałem wtedy 21 lat. Ofiarą było małe dziecko, które sprawca włożył do mikrofalówki i ugotował. Nic nie jest w stanie wyjaśnić czy też uzasadnić takiego aktu okrucieństwa. Najtrudniejsze dzieciństwo, nic. So, back to your question, I think glamorizing serial killers or any kind of killer or any kind of violence is stupid. Więc wracam do twojego pytania. Uważam, że wszelka ekscytacja na tle seryjnych morderców, czy też ich idealizowanie jest idiotyzmem. To w takim razie odbiję to pytaniem, dlaczego oglądamy to, dlaczego to jest nadal tworzone, dlaczego nas to interesuje i dlaczego wciąż staramy się ich zrozumieć. I czy masz jakąś teorię, z czego wynika ta nasza potrzeba? Czy to chodzi o to, że próbujemy zrozumieć zło, czy to jest jakaś chora fascynacja? Jak ty to widzisz? What is the reason behind it? Is it because there's people trying to understand evil, or there is some sick sort of fascination behind it? What do you think? Okay, so there are different schools of thought on that. All I can do is give you my opinion. So I don't know if this is right or wrong, but this is my opinion. Okay? Na tę kwestię istnieją rozmaite poglądy, rozmaite szkoły myślenia. Powiem wam tylko, co myślę ja sam. Okay, so the human mind, we are curious by nature. Myślę, że człowiek jest ciekawy z natury. When we were born, remember we were kids, like, why this, why that? You're always asking why. When you grow up, you're still curious, just the questions change. Jak człowiek jest dzieckiem, to zamęcza dorosłych pytaniami, a dlaczego to, a dlaczego tamto. Kiedy dorasta, nadal jest ciekawy, tylko pytania się zmieniają. And we always want to understand what we don't understand. That's why we are curious. Zawsze staramy się zrozumieć to, czego nie rozumiemy. Na tym polega istota ciekawości. And one of the mysteries, like, why can someone do something that I cannot even imagine? Like go out and kill, and then go out and kill again, and kill again. And why? Why is this person fascinated with suffocating, or fascinated with crazy sex, or tying somebody down, or putting somebody in a position? People want to understand that. I jedno z takich pytań w różnych wariantach brzmi, dlaczego ktoś pragnie zamordować kogoś w okrutny sposób, zrobić rzeczy, których ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić. But in real life, when I work with the police, the information that we give out to the public is very, very minimum. You know, you guys, for example, even on books written on Ted Bundy or Ed Gaze or whoever you want to, that information is, most of it is made up because the information that the police has, we do not release. Natomiast w prawdziwym życiu policja upublicznia znikomą część informacji na temat seryjnych zbrodni. Jeśli weźmiecie książki poświęcone Tedowi Bundy, część ich zawartości jest zmyślona właśnie dlatego, że tylko drobną część zgromadzonego materiału policja czy inne służby upubliczniły. But even if you read a book about the famous serial killers, you still don't understand, like, does anybody here know why Ted Bundy killed? Why was the reason that he went after women and killed them? Does anybody know that? Does anybody know the reason? Ale nawet jak ktoś przeczyta książkę poświęconą seryjnym mordercom, to dalej nie wie, co nim powodowało. Czy ktoś tutaj w sali powie, że wie, dlaczego Ted Bundy na przykład mordował? I can tell you, but I won't. Ja mogę powiedzieć, ale nie powiem. But so this is the thing. So we are always very curious. When you read crime fiction, right, it gives you a false sense that you understand because. Więc człowiek jest zawsze ciekawy, a kiedy
A kiedy czyta beletrystykę, kiedy czyta fikcję, czy kiedy czyta zmyślone powieści kryminalne, to doświadcza iluzji, że zrozumiał. And the difference is what I learned coming from criminal psychology to writing books, right? The difference in between reality and fiction is that fiction has to make sense and reality does not. I dzięki temu, że najpierw byłem psychologiem, a potem zająłem się pisaniem, zrozumiałem zasadniczą różnicę między fikcją a rzeczywistością, mianowicie taką, że fikcja musi mieć sens, musi mieć uzasadnienie, natomiast rzeczywistość jest bezsensowna, nie ma w rzeczywistości uzasadnienia. And as an example, when I write a criminal in one of my books, let's say he kills and then he takes out the heart and he puts a butterfly instead of the heart. In the end of the book, I have to explain why the butterfly, what does it mean? I have to explain all that in the book, right? Because if I don't, the reader's going to go, what? So I have to explain. So fiction has to make sense in the end. Podam przykład. Jeżeli piszę thriller i opisuję mordercę, który wyrywa ofiarom serce i na miejsce serca wkłada motyla, to na końcu musi się znaleźć wyjaśnienie tego, bo inaczej czytelnik będzie rozczarowany. But real life doesn't. I'll tell you one story. I have several. But tell you one story. So this guy was married. He went to work. He had a headache. He comes back home. Typical story. He finds his wife in bed with his best friend. Opowiem wam historię z życia wziętą. Żonaty facet wraca z pracy, boli go głowa i zaskoczenie, żona w łóżku z jego najlepszym przyjacielem. Okay. So most people will have what is called an explosive reaction and they would kill the person right there and then. They see, they go red, my wife is, and they just jump. Not this guy. Wielu ludzi, większość ludzi zareagowałaby impulsywnie, wybuchowo, natychmiast, to znaczy zabiłaby swojego przyjaciela na miejscu, ale nie mój bohater, nie ten facet. Okay. He saw the wife with the best friend, got back in his car, drove 4 counties over, this is in America, drove 4 counties over to the wife's parents' house, killed the mother and the father of the wife and the brother, jumped back in the car, drove to his friend's house. He already had finished with the wife, was back in his house. Killed the friend, his wife, and his son. Then went back to his house, had sex with his wife, and then killed his wife. Okej. Więc co zrobił mężczyzna, o którym opowiadam? Otóż na początku nic, to znaczy wsiadł w samochód, przejechał 4 hrabstwa, bo działo się to w Stanach Zjednoczonych, do miejsca, so the first victims were mother and father of the wife, right? Or of the friend. Oh yeah, mother and father of the wife. Mother, father, and brother of the wife. Okej, więc na dzień dobry zamordował ojca, matkę i brata swojej żony. Następnie wrócił z powrotem, przejechał te 4 hrabstwa, zamordował swojego przyjaciela, który skończył już zabawiać się z jego żoną, zamordował żonę przyjaciela i jego syna, wrócił do domu, uprawiał seks ze swoją żoną i na koniec ją też zamordował. And then when they asked him, why did you have to kill the father and the mother and everybody? And he just said, why not? Kiedy zapytano go, dlaczego musiał zabić te wszystkie osoby, odpowiedział, czemu nie? So if I put that in a book, people are going to go, no. So again, going back to your question, I think people read it because they get that false sense that they understand the mind of a serial killer or the mind of a criminal. Because in the book, I explain, or other authors explain exactly why this guy is doing all these crazy murders and everything. So we get a false satisfaction to our need to understand. That's why I think is one of the things that drives people to reading crime fiction books. Gdybym taką historię opowiedział w książce, czytelnicy by mi tego nie wybaczyli. Więc w zmyślonej fabule takie sytuacje muszą w jakiś sposób być uprawdopodobnione i wówczas czytelnik zyskuje złudzenie, zyskuje
złudzenie, że rozumie i jego ciekawość zostaje zaspokojona, ale w sposób fałszywy. 3 questions, 20 minutes. We're doing good. 3 pytania, upłynęło 20 minut, dobrze sobie radzimy. To czy w takim razie dobrze rozumiem, że nie zależy ci na tym, żeby czytelnik rozumiał stworzonych przez ciebie seryjnych morderców? No, I want them to understand. Yes. Przeciwnie, chcę, żeby czytelnik wiedział i rozumiał zabójców, których ja wymyśliłem. Because look, there's always a reason. There's always a reason why they do. You might not understand the reason, and the reason might only make sense to the killer, but there is a reason. There's always a reason. It could be a crazy reason, but it's a reason. Zabójca zawsze ma motyw, zawsze jest powód czy przyczyna, dla której zrobił to, co zrobił. Może to być obłąkańczy powód, ale zawsze jakiś istnieje. Guys, for example, there's one of the crazy ones is a Russian killer and he was called the chessboard killer. You guys know who he is? Był rosyjski zabójca znany jako, nie wiem jak to jest po polsku, szachista, szachista. And the reason why he was called the chessboard killer is because he wanted to kill as many people as there were squares on a chessboard. A nazywano go szachistą, dlatego że postanowił zamordować tylu ludzi, ile jest pól na szachownicy. I think it's 64, is it? I don't know, I don't play chess. 64 pola są, prawda? So 64. And the reason why he wanted to kill 64 people is because the record in Russia for murders was from Andrei Chikatilo, and I think it was 58. And the reason why he wanted to kill is because he wanted to beat a record. Okej. Otóż dlaczego chciał zamordować akurat 64 osoby? Dlatego, że poprzedni rekord Rosji, jeśli chodzi o liczbę zabójstw dokonanych przez jedną osobę, wynosił 58 i on chciał po prostu ten rekord pobić. Okay, now you can see this on YouTube, right? So when he gets judged on the thing, he's behind the glass in the court of law. The police could only prove 52 murders, not because he said that he killed 61 or something like that, right? But the police could only prove 52. So officially, he didn't break the record. Możecie zobaczyć nagranie z jego procesu na YouTube, jak siedzi w takim plexiglasowym sześcianie. Szachista twierdził, że udało mu się zamordować 61 osób, ale policja była w stanie udowodnić mu tylko 52 zbrodnie, w związku z czym nie pobił rekordu. So you can find this on YouTube. When the police says that he only killed 50 something, he freaks out behind it. He starts punching the thing and he's screaming and yelling, not because he's going to go to prison. No, he's angry because he says, I killed 62, and the police says, no, you didn't. And that's what made him angry. Not the reason that he's going to spend the rest of his time in the gulags. No, he just got angry because the police said, no, you didn't break the record. Więc jak pada, możecie to obejrzeć na nagraniu. W momencie, kiedy zeznający policjant w sądzie mówi, że udowodniono tylko 52 morderstwa, nasz bohater wpada w szał i zaczyna tłuc w tę szybę, ale nie dlatego, że za chwilę trafi do więzienia czy do obozu, tylko dlatego, że mu nie zaliczono rekordu. So again, there's always a reason, and I have a few books that when people get to the end of the book, they say, I actually sympathize with the killer. In the two cases, one is Genesis, the book before, and this new book that just, when you get to the end and you read the killer, a lot of people go, I understand why the killer is killing. It's like they sympathize with the killer. So to me, the why done it on the story is very important. Wśród powieści, które napisałem, są co najmniej dwie, co do których słyszę od czytelników, że kiedy kończą czytać, to
współodczuwają, też sympatyzują z zabójcą. Tak jest w Genezis i tak jest w ostatniej książce w Obserwatorze śmierci. Tak czy owak, dla mnie kwestia motywu jest niezwykle ważna, motywu powodu. Bo najczęściej, kiedy rozmawiamy o seryjnych mordercach, to mówimy o amerykańskich seryjnych mordercach. I twoim zdaniem wynika to z tego, że tam po prostu działa więcej seryjnych morderców, bo coś jest w powietrzu, czy może chodzi o to, że tam jest większa wykrywalność? Most often when I talk about serial killers, we talk about American serial killers. Any ideas why? Is it because they are most prominent in the States because of the atmosphere, or maybe because they are most often discovered and that's why we know about them? Well, there are serial killers everywhere. Okay, so very quickly, the definition of the FBI or the Behavior Analysis Unit as a serial killer is somebody who kills, it used to be 3, is now only 2. So 2 or more people in 2 or more separate events with a break in the middle. Najpierw definicja seryjnego mordercy według FBI. Kiedyś to były 3, teraz są 2 osoby. Otóż seryjny morderca to jest ktoś, kto zabił 2 osoby w ramach 2 incydentów rozdzielonych w czasie. So that's a serial killer. A mass murderer is somebody who kills 2 or more people in one event, no break in the middle. So a kid in America that goes into the school with machine guns, 50 kids, mass murderer, not serial killer. W odróżnieniu od masowego mordercy, który może zabić bardzo dużą liczbę ofiar, ale w ramach jednego miejsca, czasu i akcji, tak jak na przykład mordercy w amerykańskich szkołach. And then there's a third one, it's called the spree killer. The spree killer kills 2 or more people in 2 separate events, but the break in the middle is just so he can get from one location to another location and kill again. I wreszcie trzeci gatunek mordercy, znów to jest osoba, która zabiła 2 osoby lub więcej w 2 różnych miejscach, natomiast odstęp między tymi wydarzeniami jest bardzo krótki, to znaczy wyłącznie taki, zajmuje wyłącznie tyle czasu, ile potrzeba, żeby przemieścić się z miejsca pierwszej zbrodni do następnej. So, according to the definition of the FBI, if you kill 2 or more people in 2 separate events and you're a serial killer, most American gang members are serial killers. Więc w ramach tej definicji zaproponowanej przez FBI, to znaczy, że starczy zabić 2 osoby lub więcej w ramach kilku różnych okoliczności, że tak powiem. W ramach tej definicji większość amerykańskich gangsterów spełnia kryteria, żeby być seryjnym mordercą. So I don't know if that's ever gonna translate, but there's a saying in English which goes, talk badly, but talk about me. Jest takie przysłowie w języku angielskim, które nie wiem, czy ma dokładny odpowiednik polski, ale nieważne co mówią, ważne, żeby mówili o mnie. Okay, so America is very good at that. So there are serial killers everywhere. There are serial killers in Russia, in Brazil, in South Africa, everywhere. But America is very good in publicizing everything. So the reason why people know most of the America is because the America makes an advertisement of it. You know, other countries don't. Więc Ameryka celuje w wcielaniu tego powiedzenia. Seryjni mordercy pojawiają się wszędzie na świecie, natomiast tylko w Ameryce korzystają z takiego nagłośnienia, są tak szeroko rozreklamowani. Stąd cały świat zna amerykańskich seryjnych morderców. In other countries, like for example, so Andrei Chikatilo, the one from Russia, right? The Russian government does try to drown it. They'll say, no, we don't have a serial killer here. Because Russia believed that if the world thought that we have a serial killer in Russia, that's bad news, right? So they were trying to hide all the murders from Andrei Chikatilo because they didn't want the world to know that there was a serial killer in Russia. Na przykład rząd rosyjski starał się zamyć pod dywan zbrodnię Andrzeja Chikatilowa, ponieważ wychodził z założenia,
że stawia to Rosję w złym świetle. In America, it would be like, we have a new and improved, super deluxe serial killer. They would just like make an advertisement of it. So that's why. But crime in America is different. I always say, so you have crime, you have violent crime, you have ultra-violent crime, then you have 50 feet of shit, then you have America right at the end. It's like America is very bad on crime. But the reason, again, why is because America, they will advertise anything. So talk badly, but talk about me, that's America. Więc gdyby ktoś taki na miarę Chikatilowa pojawił się w Stanach Zjednoczonych, to by go oklaskiwano ze sloganem nowy, lepszy supermorderca. Zawsze mówię, że istnieją zbrodnie, krwawe zbrodnie, radykalnie krwawe zbrodnie i jeszcze ileś pięter w dół, a na dole są Stany Zjednoczone, ponieważ u nas wszystko jest poddane takiej presji reklamy. A opierając się o swoje doświadczenia, wiedzę i też doświadczenie zawodowe w dziedzinie kryminologii, jak właściwie zabierasz się do tworzenia seryjnego mordercy kolejnego w nowej książce? Don't really have a process. It just comes out. I mean, the new one, it was based on a real killer that we tracked down when I was working. But it's easy. I have a very dark mind. Nie mam żadnego procesu twórczego, to po prostu mi łatwo przychodzi. You're saying the new one, the Death Watcher, right? Yeah, okay. Yeah. Morderca z ostatniej powieści, która się właśnie ukazała, z Obserwatora śmierci, jest wzorowany na mordercy, z którym miałem styczność w czasach, kiedy pracowałem. A czy chcesz może opowiedzieć coś więcej o tej prawdziwej sprawie, czy niekoniecznie? Well, I can't really because everything is in the book. But basically what it is like, so this book, compared to all the other books, is a lot less violent, right? My books are famous for being violent. This is a lot less violent. Okej, więc niewiele mogę opowiedzieć, bo wszystko jest opisane w książce. Natomiast mówiąc ogólnie, w porównaniu z moimi poprzednimi powieściami, Obserwator śmierci jest dużo mniej okrutny. And it's not because the story is not violent. It's because in this book there are no crime scenes. I nie wynika to z tego, że fabuła jest mniej okrutna, a z tego, że w tej powieści nie ma opisów scen zbrodni. So the crimes already happen, right? What happened is the crimes are discovered at the autopsy, right? By the pathologist. Więc zbrodnia już się dokonała i zbrodnie są wykrywane, ujawniają się w trakcie autopsji. Odkrywa je lekarz medycyny sądowej. So let's say on the report said the person died of a car crash, right? And then when the pathologist is examining the body, they go, hold on a second, this is not a car crash. It's like they find things in the body. Więc w raporcie czytamy na przykład, że dana osoba zginęła w wypadku samochodowym, natomiast potem człowiek, który robi sekcję, orientuje się, że w istocie przyczyna śmierci była inna, że ten człowiek został zamordowany. So when you read the book, it feels that's less violent because I don't have the crime scene. And the crime scene, when I describe a crime scene, is very descriptive, apparently. So if you have, I don't describe the blood on the wall and the pieces of body because the crime scene doesn't exist. So the killer in this book, he's very violent. He tortures all his victims, but I don't describe the torture. So the book seems less violent because I don't talk about all the blood. A zatem ta książka może się wydawać mniej okrutna, ponieważ pomijam w niej opisy sceny zbrodni. Podobno moje opisy sceny zbrodni są bardzo wyraziste. Morderstwa,
które się wydarzyły w tej powieści, też są brutalne, ale nie poznajemy ich, nie opisuje ich, stąd wrażenie, że być może, że jest łagodniejsze. And the reason for that is I wanted to describe how difficult the investigation was for this. And we almost had to stop investigating because we had nothing. Without a crime scene, then you don't have forensics, to study. You don't have clues. So it got to a point that we were just about to give up on the investigation because we didn't have anything. And then we had a little strike of luck, and everything changed. So I wanted to show that. So read the book, and then you get the development. A skąd taka decyzja? Otóż dlatego, że chciałem pokazać, jak trudne było tamto śledztwo, jak trudno prowadzić dochodzenie, kiedy nie ma się dostępu do sceny zbrodni, kiedy nie można pobrać materiału genetycznego, obejrzeć przedmiotów, które były na miejscu zbrodni. I tyle. Przeczytajcie, a zobaczycie. To ja oczywiście nie będę spoilerować, ale nie zdawałam sobie sprawy, że inspiracja była 1:1, inaczej bym nie wypytywała tak aktywnie o tę sprawę. Oh no? Okay. Bo ta sprawa opisana w twojej najnowszej książce jest tak niewiarygodna, że aż trudno uwierzyć, że rzeczywiście się wydarzyła. Well, most of them are. Like I said, my second crime scene with a baby. Most crimes that you go in, it's hard to look. Another thing that I found out when I was working is that the evil that humans can do against other humans is unimaginable. The things I've seen, it changes your mind. So I think every crime is very unbelievable. People can be very cruel, very cruel. Mnie się wydaje, że zbrodnie mają to do siebie, że są niewiarygodne. To jest też coś, co zaobserwowałem w swojej pracy, to znaczy, że ludzkie zło, ludzkie okrucieństwo bywa niewyobrażalne, nie do pojęcia. And that was why I stopped being a criminal psychologist. I dlatego porzuciłem zawód. It gets to a point, it's very dark, it's a brilliant profession, it's an amazing profession, but it's very dark, it's very depressing. Every day is a bad day. Even on a day that you help the police apprehend a criminal, apprehend a killer, right? That killer already killed 3 or 4 people. So even when you do something good, it's already bad because the person. So every day, my job was dealing with evil, pain, sadness, violence every single day. It gets very, very difficult to a mind. To jest strasznie przygnębiający fach. Każdy dzień jest mroczny, nawet te dni, kiedy człowiek pomoże policji w schwytaniu mordercy, to jest zwykle już ktoś, kto zabił 3 czy 4 osoby. Każdy dzień jest wypełniony złem, bólem, smutkiem, przemocą i to się odciska na psychice psychologa kryminalistycznego. So that's one of the reasons I stopped being a criminal psychologist. The other reason, I was a musician as well. The other reason is because I figured out that I could get more girls by being a guitarist in a rock band than I could by being a criminal psychologist. Więc to był pierwszy powód, dla którego zrezygnowałem z tego zawodu. Drugi był taki, że dotarło do mnie, że będę mógł zapoznać więcej dziewczyn, jeśli będę grać na gitarze w zespole rockowym, a nie jako psycholog policyjny. It's true. To prawda. To jeszcze jedno ostatnie pytanie ode mnie, a potem poprosimy o pytania z sali. To w takim razie to jest straszny paradoks, że przestałeś być psychologiem kryminalnym, żeby nie stykać się już z tym mrokiem, a jednak wracasz do niego, pisząc książki. So, one last question from me and then we'll pass the mic to the audience. Okay. So it seems like a huge paradox that you gave up
profession to avoid all the darkness involved in it, and then to become ultimately a crime writer and continue to deal with it. Well, yeah, or I went a whole way around. Zatoczyłem pełne koło. So I was a criminal psychologist and a musician. Then I was a stripper. Byłem psychologiem, kryminalistycznym, muzykiem, stripteaserem. I was in like a Chip and Dale. I was young. I was very young. Byłem w grupie przypominającej Chip and Dale, ale byłem bardzo młody. And there's also a story that I always tell because, well, basically, back then it's a group of 6 people. You know, some of the girls are like, yeah, we know. But it's like, so you do a dance on the stage. You know how it is, Magic Mike. You know, that kind of thing. Pretty much that. Okej, mam jedną anegdotę z tym związaną. Wygląda to tak, że 6 facetów tańczy na scenie, odstawia różne numery. Jeden się nazywa Magic Mike. Nie wiem, na czym jest. So it's exactly like you see in films. There's like 6 of us on stage and we have a routine and everything. But every once in a while we get private shows, right? Like birthdays or hen nights, you know, before the wedding. I don't know what you call here. Więc tak, występujemy na scenie, mamy swój układ, ale od czasu do czasu zdarzają się prywatne występy na urodzinach albo na wieczorach panieńskich. Okay, so then I got a job. I mean, the people from the thing say, you have a job on this hen night. And they send me to this address to go do my little dance. Okej. No i któregoś wieczoru słyszę, że mam zlecenie, wieczór panieński, dostaję adres, jadę na miejsce. So for male strippers, there's a certain, we have always wear a costume, right? And it's like, number 1 by far is police officer. Everybody wants a police officer. Zawsze występujemy w kostiumie. Numer 1, najpopularniejszy, to jest mundur policyjny. And second, firefighter. Miejsce drugie, strażak. And third, construction worker. I believe it or not. Construction worker. Trzecie, budowlaniec. So I turn up and I'm dressed as a cop, right? A police officer. And I have my little boombox with the music. Więc przyjeżdżam przebrany za policjanta z boomboxem pod pachą. So the way it works, you knock on the door, they open and you go, did you call the cops? And then, Więc scenariusz wygląda tak, że się dzwoni do drzwi, otwierają ci i wtedy mówisz, czy wzywali państwo policję. I wchodzisz. So I go to the address that I got given. So I knock on the door and this woman opens and she's beautiful, like beautiful, beautiful. Like all dressed in black, like goth girl. Więc przyjeżdżam pod wskazany adres, pukam do drzwi, otwiera mi piękna kobieta, cała ubrana na czarno, jak przedstawiciele subkultury gotów. So I try to give her my sexy look, which I don't have one. Staram się posłać jej seksowne, uwodzicielskie spojrzenie. So I go like, did you call the cops? Więc robię tak. So I go like, did you call the cops? She goes, no. And I go, yes, you did. and go, right? It's all Velcro, right? So you pull, and everything comes off, right? Okej, więc pytam, wzywała pani policję? Ona mówi nie, a ja mówię, ależ tak. I rozpinam się, mój mundur był cały zapinany na rzepy, żeby móc go szybciej zdjąć. I pull off, hit the music and start doing my little disco polo dance. Okej, więc zrywam mundur, włączam muzykę, zaczynam swój numer. So I dance past the girl into the hall, right? Więc tańcząc przesuwam się obok niej, dostaję się już do przedpokoju. And then I look and right at the end of the hall there's a coffin. I na końcu korytarza widzę trumnę. So they send me to a funeral as a joke. Wysłali mnie na pogrzeb najwyraźniej w ramach żartu. So here I am in the funeral on my speedos. Nothing else. And to make things worse, I was dancing to NSYNC Bye Bye Bye. That's my life. I am the king of embarrassment. The king of embarrassment. Okej, nie jestem pewny, czy trzeba tłumaczyć, na wszelkie... ale żeby nikogo nic nie ominęło, otóż nagle orientuję się, że wylądowałam na pogrzebie w kąpielówkach, śpiewając piosenkę Bye Bye. Jestem królem żenady.
Like this, this morning, right? I didn't sleep well, I never sleep well, but I was replying to messages on Instagram from yesterday, I was in Gdansk yesterday, right? I was replying to messages, and this is 7 o'clock in the morning today. By mistake, I hit video call. And I called somebody who I have no idea, I was trying to reply to the message, and it's 7 o'clock in the morning, and this guy is a guy, and he answered in bed going, Chris? And I don't know how, I never do, hold on. I never do video calls. I don't do video calls. So I don't know how to stop this. And I'm like, I'm so sorry. This morning I did this. Jeszcze w temacie żenady. Na przykład dzisiaj rano o 7 odpisywałem na wiadomości na Instagramie po wczorajszym spotkaniu autorskim w Gdańsku i nagle przez pomyłkę włączyłem rozmowę wideo. Koleś odbiera w łóżku i mówi, Chris? Nigdy nie korzystam z połączeń wideo na Instagramie, nawet nie wiedziałem, jak się rozłączyć. Tak wygląda moje życie. To teraz w wesołych nastrojach możemy przejść do pytań z publiczności. Spokojnie. Dobrze, to kto pierwszy? Maybe you choose and I will pass the micro. Okay, Chris. So you said that in your first version of Crucifix Killer, you killed Robert. So can you reveal how did you kill him? Padło pytanie, jak zginął Robert Hunter w pierwszej wersji Krucyfiksa. Has everybody read the Crucifix here? Okay. Czy wszyscy czytali Krucyfiks? He kills himself. Popełnia samobójstwo. So Isabella, the killer, leaves him in a room with a gun and say, "There's one bullet here. Do the right thing." And she leaves, and then she hears pop. That's it. Więc w tej pierwotnej wersji Izabela, czyli zabójczyni, zostawia go samego w pokoju z pistoletem. Pistolet ma jeden pocisk w komorze i tylko słyszymy, jak Robert strzela. Who's next? First of all, welcome. Thank you for being here, and I'm glad to be here too. So my question is, it's related with what you said before. What is the price to be an author of criminal series? Padło pytanie, jaką cenę płaci się za bycie autorem thrillerów. What's the price? I mean, what do you think? Is there any switch that you put to become a psychopath? Me? Yeah. I don't know if I understand the question. So what? I think the question is how writing such dark stuff impacts your mind. Oh, it doesn't. Okay, good, fine. Okay, no, okay. I get asked that a lot, and it doesn't. In my case, because I used to work with a real thing. So to me, I know that whatever I put in the book is fiction. It doesn't exist, right? So it's easy. I can create the most evil serial killer, but I know that's fiction, that he doesn't exist. So that's fine, because I used to do the job that used to go home, and I knew that the person that was doing all that evil was out in the street doing the evil. The guy exists. So to me, the fiction is easy, because in my head, I know it's fiction. Więc w ogóle się nie odciska na mojej psychice. Pisanie thrillerów przychodzi mi łatwo, dlatego że wiem, że to wszystko jest zmyśleniem, ponieważ miałem do czynienia z taką samą rzeczywistością, tyle że naprawdę. I kiedy wracałem wieczorem do domu, wiedziałem, że jakiś morderca jest cały czas na wolności. W porównaniu z tym pisanie bułka z masłem. Ja mam takie pytanie. Z całej serii dotyczącej Huntera, dla mnie numerem 1, i nie sympatyzuję tu z nim, ale numerem 1, jeżeli chodzi o morderców, jest Lucien. I chciałabym się zapytać, czy on jest odwzorowaniem jakiegoś
faktycznej osoby, czy pomieszany, czy jednak zupełnie fikcyjny? Well, he's makes on 3 different killers that I worked with. When I was creating Lucian, I wanted to do a very evil guy. So 3 of the things that happen in An Evil Mind really happen, but by 3 different separate killers. So I put them all together and I created Lucian. Okej. Kiedy pisałem tę postać, Luciana, chciałem stworzyć bardzo złego faceta i posklejałem go z 3 prawdziwych morderców. But this is the thing that I find it funny. So the amount of readers that I have that really like Lucian Folter, which is the killer that happens in An Evil Mind and in Hunting Evil, right? And he is horrible. He is an evil, 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 evil person, right? But the amount of messages I get, like, is Lucian gonna come back? I really like Lucian. Now we're going back to this thing about glamorizing. It's like, people like bad boys. To jest zdumiewające, jaki jest odzew czytelniczy na tę postać. Że naprawdę dostaję mnóstwo wiadomości z pytaniami, czy Lucian powróci, albo że bardzo mi się podoba Lucian. I wracamy do tematu romantyzowania zbrodni. Okay, there's a question outside. Ja mam troszeczkę inne pytanie. Jakim pan ma rytuał, kiedy pisze pan książkę? Ja na przykład czytając książkę lubię włączyć jakąś muzykę, napić się dobrej herbaty. So I kill a chicken in the morning before writing. I don't. You kill it. A chicken. No, I don't. I don't have a ritual. I wake up very, very, very early. So I suffer from insomnia very bad, like very bad. So every day I'm awake, at least for the past 5 years. Every day I'm awake at 3 o'clock in the morning. Every single day. Wstaję bardzo wcześnie, bo choruję na ciężką bezsenność i przez ostatnich 5 lat właściwie codziennie budziłem się o 3 rano. So I wake up, I go to the gym first, that's the first thing I do, and then I come back and I write. So I don't have a ritual, but it's always the same thing. I work in the morning, and then that's it. I don't listen to music, and I work at home. I don't go to a coffee shop and I can't work in a coffee shop. But I don't have anything like it's a ritual that I do, except drinking coffee. Więc moje dni wyglądają tak samo. Wstaję bardzo wcześnie, idę na siłownię, wracam do domu i piszę. Piszę zawsze w domu, nie w kawiarniach i tyle, że piję dużo kawy. O. Yeah, that's what I was going to do. Pass it over. Pytanie. Oh, thank you, thank you. Okay. Wait, Hold on, because we they can't hear it. are Hold on. not going to. Microphone is coming. Just somebody pass it back to him. Who is more sick, person who discover killer, murder, rapers, or the person who buy it, this one book and go into this world? Who is more sick? This is my first question. The rapist or the person who buys who the discovered the person, put it to the book, and later we are reading about it, this one. Who is more sick? We are who the person who buy it or who discovered it? Well, obviously the person who commits the crime would be the sickest because he commits the crime. And that's the thing, is like, we can never explain, I don't think science will ever explain the thing inside your mind. Like, for example, why do you like fish and I don't like fish, right? So it's the same thing, like why some people like can watch football and be happy with this, but some other people wants to play the football. They want to go and do it. Same thing with a killer, right? A lot of people can watch horrible images on the internet, right?
and I don't know, masturbate, do whatever they want, but that's it. They watch pictures and they're happy. Some other people want to go and do it. So obviously the people who do it, they go a step further, they are sicker. Who is more? The person who commits. Padło pytanie o to, kto jest ciężej chory, czy sprawcy zbrodni, czy ludzie, którzy napawają się obrazami, czy też opisami. Odpowiedź oczywiście sprawca zbrodni. Aren't you afraid that one of your serial killer murderer in the book will be an inspiration for some psychopath in a real life? Because there were some incidents that people were motivated by movies or, other fiction. Well, I mean, I actually don't believe that there were actually real incidents that people were motivated by a book or a film. It's like when a person wants to kill and they don't decide to kill because they read a book. This is something that grows for a long, long time. You don't wake up one day, I'm gonna go kill people today. It's something that it grows and grows and grows, and then one day explodes, right? It could be a fetish, it could be something, but most criminals know that what they're doing is wrong. They do know that. If they didn't know that, then they wouldn't try to cover their tracks. They know that what they're doing is wrong, but they can't help it. And a lot of them try to stop it. They know it's bad and they don't want to do it. It's like they want to have sex with like a little, 12-year-old girl. They know that's wrong and they try to suppress it, but then one day they go and do it. So I never had the fear that somebody would copy one of my serial killers into real life. I never thought that, no. Padło pytanie, czy autor nie obawia się, że któraś z postaci seryjnych morderców, które stworzył, dostarczy komuś inspiracji do zabijania? Odpowiedź: nie wierzę, że... Myślę, że to się nigdy tak nie odbywa, że ktoś przeczyta książkę i następnego dnia myśli sobie, zabije kogoś. Dojrzewanie do zbrodni odbywa się powoli, to jest proces, który w człowieku narasta. Większość zbrodniarzy ma świadomość, że to, co robią, czy też to, czego pragną, jest złe. Inaczej by nie zacierali śladów po sobie. Wielu z nich próbuje stłumić ten instynkt. Więc nie obawiam się, że ktoś miałby kiedyś kopiować to, co opisałem. Może teraz gdzieś z tyłu? Ktoś z Państwa? Ja mam banalne pytanie. Czy Robert Hunter w końcu się zakocha? No. Again, that's another question I get all the time, which is, I find it incredible. Everybody is concerned about poor Robert Hunter. It's like, he never falls in love. But every time he does, something bad happens. So he decides to stop. Coś niesłychanego. To jest kolejne pytanie, które nieustannie powraca. Wszyscy się troszczą o biednego Roberta Huntera, ale ilekroć on się zakocha, wydarza się coś złego, więc nie. Chris, mówisz tak samo dużo jak ja, więc mam mikrofon i żeby nikt mi go tu siłą nie chciał zabrać, to nie zadam ci pytań, bo mam ich mnóstwo, natomiast bardzo chciałam ci podziękować za to, że jesteś tutaj z nami, spełniasz nasze marzenia, moje ogromne. Od kilku lat próbowałam się z tobą zobaczyć osobiście, wreszcie mi się udało i powiedziałam, że choćbyś nie wiem gdzie był, to na to spotkanie trafi. Bardzo ci serdecznie za to chciałam podziękować. Oh, thank you. Thank you so much. I'll give you a hug when you come out there. Przytulę panią na końcu. Dziękuję. To ja, korzystając z tego, co powiedziała moja przyjaciółka, chciałam ci bardzo podziękować, ponieważ
Ponieważ w momencie, kiedy kończyła, nie powiem ile lat, 18 i troszkę, napisałam do ciebie, ponieważ wiem, że bardzo by chciała mieć książkę z twoją dedykacją i ja tą książkę zakupiłam, znaczy no, korespondowaliśmy, zakupiłam tą książkę, wysłałam do ciebie, po czym ty mi ją odesłałeś, mamy ją tutaj nawet, tak, z dedykacją. I nawet nie wyobrażasz sobie, jakie było szczęście Agnieszki. Także bardzo serdecznie dziękuję i też chciałabym uściskać przy okazji. Okay. Yes. Przyjmuje pan jeszcze zlecenie na pokazy na Biurze Pańskim? I'm old, my friend. Seriously, it's like, Przyjacielu, zestarzałem się. I mean, do you want to empty the party? Is that what you want to do? Because that would be Czy easy. chcesz, żeby wszyscy sobie poszli z przyjęcia? Czy ktoś z Państwa chciałby pytanie zadać? Bo niestety jesteście tutaj troszkę poszkodowani. Tam nikt. To przekaż. Hi, Chris. Hi. So I have a question regarding the titles of your book, because the titles are often very intriguing. You know, like not even before reading the book, you see the title and you are intrigued. So I was wondering about the process of you coming up with those titles. Like, do you come up with the title first and later you build the story based on the title? Or do you come up with the title while writing the story? Okay, or at the end? Padło pytanie o tytuły, które są bardzo intrygujące i czy autor najpierw wymyśla tytuł, czy tytuł się pojawia w miarę prac nad fabułą. I have 13 books out, right? 3 titles are mine. Opublikowałem 13 powieści, tylko they didn't like my titles. 3 tytuły pochodzą ode mnie. Moje tytuły nie podobały się wydawcom, agentowi. So the first book that they liked my title was An Evil Mind. Pierwszy tytuł, mój tytuł, który zaakceptowano, to był An Evil Mind, czyli Geniusz zbrodni. Then I Am Death. Potem I Am Death, Jestem śmiercią. And okay, I'm Death. Written in Blood. I Dziennik śmierci. So my publishing house, they read the title and they go, it's not a catchy enough title. And then they work on it and they come up to me with a different title. And they love, the reason why it's called The Death Watcher is because the first 5 books was like The Crucifix Killer, The Executioner, The Night Stalker, The Death Sculptor. And then one by one, completely different. But the books that I had did very well. So they say, let's go back. And they decided to release The Death Watcher. Okay. Moi wydawcy narzekają na to, że tytuły, które wymyślam, nie są dość chwytliwe, a jeśli chodzi o ten ostatni, który po angielsku, który w oryginale nazywa się The Death Watcher, to postawiono na tytuł poprzedzony w kamerze są The, ponieważ moje pierwsze powieści wszystkie były w ten sposób skonstruowane. Miały takie tytuły, znaczy nazywały się w oryginale The Crucifix Killer czy The Executioner i okazało się bardzo chodliwe, stąd powrót do takiej formy tytułu. A ja chciałam się spytać, czy kiedykolwiek Roberta Huntera zobaczymy na wielkim ekranie i o kim myślisz, kto by mógł zagrać jego rolę? I would love to have a series or a movie from Hunter. Bardzo chciałbym zobaczyć serial albo film na podstawie przygód Huntera. But so far, no luck. I had a Zoom meeting with a guy called
Kevin Williamson. I don't know if you know. He's the guy who wrote Scream, Dawson's Creek, The Vampire Diaries. He's a screenwriter, and he really, really wanted to do The Executioner. Rozmawiałem na Zoomie z Kevinem Williamsonem, nie wiem czy kojarzycie, jest scenarzystą między innymi Krzyku i on bardzo chciałby napisać scenariusz na podstawie Roberta Huntera. But then when he took the idea to Hollywood, they said it's too violent for America. Ale I'm not joking. kiedy z tym pomysłem się udał do Hollywood, usłyszał, że te powieści są zbyt krwawe jak na Amerykę. But now here comes the best part. I actually had interest from Bollywood. Ale miałem propozycję Bollywood called. z Bollywood, z Bombaju. Now, can you imagine Hunter Garcia running through, and then they stop and go, because that's what they do. That's what they do in Bollywood. But yeah, but my agent said no, sir, we're not doing Bollywood. Wyobraźcie sobie Roberta Huntera w konwencji hollywoodzkiej, to znaczy, że mamy pościg i nagle bohaterowie się zatrzymują i odstawiają numer taneczny. Ale mój agent się nie zgodził na Bollywood. So maybe one day, fingers crossed. Może kiedyś, trzymajcie kciuki. Cześć Chris, bardzo się cieszę, że tutaj z nami jesteś, ponieważ się trochę denerwuję, to zapisałam sobie pytanie. Kiedy pojawiła się u Ciebie myśl o zostaniu psychologiem kryminalnym i dlaczego taka profesja? For criminal psychology? Oh, okay, this is a long story. Okay. I'm going to try to go very... I wanted to be a doctor. Chciałem być lekarzem. My dad was a doctor. Mój tata był lekarzem. So when I graduated from high school, kiedy skończyłem szkołę średnią, I was only 15. Miałem tylko 15 lat. My father asked, I was going to university in America. Miałem iść na uniwersytet w Stanach. And my father asked, what do you want to study? And I said, I want medicine, I want to be a doctor. Tata zapytał, co bym chciał studiować. Powiedziałem, że medycynę, że chciałbym być lekarzem. So my father said, oh, come with me. So he took me to the hospital and gave me a 2-hour tour of the entire hospital, everywhere. ICU, operation rooms, everything. At the end he said, still want to be a doctor? And I was like, Wtedy tata zabrał mnie do siebie do szpitala i przez 2 godziny mnie oprowadzał. Pokazał mi wszystko, ojom i po tych 2 godzinach zapytał, czy dalej chcę być lekarzem, na co pokręciłem głową. So then when I went to America, I didn't know what I wanted to study because not medicine anymore. Więc kiedy przyjechałem do Stanów, nie wiedziałem, co chcę studiować, wiedziałem tylko, że już nie medycynę. Now here comes something that America is very intelligent at. In university in America, they know that a lot of students don't exactly know what they want to study when they go to university. W Stanach jest jeden świetny wynalazek wynikający stąd, że władze uniwersyteckie zdają sobie sprawę, że bardzo dużo osób, które kiedy zaczynają studia, nie do końca wiedzą, czym chcą się zająć. So every university in America allows you to do what's called a general year. So you add one more year to your course, but it's a general year. Więc na każdym amerykańskim uniwersytecie studenci mają prawo do czegoś, co się nazywa rokiem o profilu ogólnym. So every semester you have 7 subjects. W każdym semestrze ma się 7 różnych przedmiotów. So on the first semester you can get one subject in law, one in economics, one in psychology, one in administration, one in pedagogy. Więc na przykład w jednym semestrze można mieć jeden przedmiot z zakresu prawa, inny ekonomii, psychologii, pedagogiki, administracji i tak dalej. So it gives you an idea of what the profession is. So second semester you say, okay, I didn't like economics, I didn't like pedagogy, but I like psychology and law. So then you get 3 subjects in law, 3 subjects in psychology. At the end of 1 year, you have a much better idea of what you want to study. I dzięki temu człowiek może się rozeznać. Przykładowo po pierwszym semestrze mówi sobie, nie podobała mi się ekonomia, nie interesowała mnie pedagogika, ale zaciekawiły mnie prawo i psychologia i wtedy na drugim semestrze ma 3 przedmioty z zakresu prawa i psychologii, już dużo lepiej orientuje się, na czym dany zawód polega. So when I got there,
I was doing a general, and they had a brand new, was a very new course called Criminal Behavior Psychology. And I was like, that sounds good. And that's how I studied criminal behavior psychology. It wasn't a choice. It was just, I decided right then and then. I kiedy się zapisałem na uniwersytet, to też poszedłem na profil ogólny i akurat pojawił się zupełnie nowy przedmiot poświęcony zaburzeniom kryminalnym, na który się zapisałem i tak to się potoczyło. Hi, Chris. First of all, I want to thank you because I really appreciate that you are in Poland here. And I thank you because, among others, your books too inspired me to become a psychologist and psychotherapist. Oh, I'm sorry. And as a psychologist, I want to ask you, what do you think? Do we ever have treatment, therapy that works on a psychopath? On a psychopath? Yes. Therapy? Yes. No. No, look, because a psychopath is like, they can't control it. It's something inert. It's inside them. And there's nothing you can do. If you're born with something like that, then there's nothing you can do. So no, I don't think a therapy would work on a psychopath that wants to kill, no. Padło pytanie od czytelniczki, która za sprawą powieści Chrisa została psycholożką, psychoterapeutką. Padło pytanie, czy autor uważa, że psychopatę ze skłonnościami morderczymi można leczyć przy użyciu jakiejś terapii. Odpowiedź brzmi, że nie, że to jest zbyt głęboko wrodzone. Proszę Państwa, myślę, że powoli będziemy z pytaniami kończyć, żeby jeszcze zdążyć z podpisami książek. Ostatnie 2 pytania. Kto jeszcze? Ja mam pytanie, jaka jest taka sprawa, z którą pracowałeś, która tak najbardziej utkwiła Ci w głowie i zostanie z tą tak do końca? All of them. Wszystkie. You can't forget the things you see. Like I said, every crime is different, and every crime affects, maybe not you as much, but affects somebody, the family of the person, the brother of the person, you know, the wife, the husband. So every crime, especially a crime of murder that takes a life away, it changes lives. You know, I know I lost my partner in 2019, and it changed my life because of that. So a death in a family can change a life. So all of them, in my view, are very affecting. So they all to me were just as important. Wszystkie sprawy dla mnie były ważne. Zbrodnia to jest coś, co się odciska w pamięci, a w szczególności morderstwo, które ma kolosalny wpływ, może mniej na życie psychologa, ale przede wszystkim na życie otoczenia ofiary, więc pamiętam wszystkie swoje sprawy, są wszystkie równie ważne dla mnie. Czy ktoś jeszcze z Państwa? O, widzę. Which is your favorite of your books? All of them. Well, the thing, I put a lot of effort in every book, so I love all of them. Wszystkie lubię, do wszystkich się bardzo przykładam, dlatego wszystkie je lubię. But there are two that have a special place. Obviously, the number one because it started everything for me and it changed my life. Ale do 2 mam szczególny sentyment. Oczywiście do pierwszej, bo od niej wszystko się zaczęło. And Genesis, because Genesis was the book that I wrote after I lost my partner and during the lockdown, and is the first book that has a lot of my own pain and my own darkness in the book, is in Genesis. So it's special just because I put a lot of myself in the book. A drugą książką jest Genesis, powieść, którą napisałem w lockdownie po śmierci mojej partnerki, ponieważ to jest pierwsza książka, do której włożyłem tak dużo siebie, tak dużo własnego bólu. So just one last thing, you guys probably like to know that the new book that I'm writing now, right, is my first non-hunter book.
I'm doing I Stand Alone. Right? I uwaga, ostatnia rzecz, książka, którą teraz piszę, nie jest książką z Robertem Hunterem, jest osobną powieścią. And it is the dream that I had 17 years ago. I swear to God, I am finally writing the love story that I had 7 years. And I will tell you this, right? It's a lot easier to kill somebody than to fall in love with them. Więc słuchajcie, jest to fabularna realizacja tego snu sprzed 17 lat. Wreszcie piszę ten romans i muszę wam powiedzieć, że dużo łatwiej jest kogoś zabić na papierze, niż doprowadzić do tego, żeby się zakochał. Okay, Chris, I think that was the last question. Just to give enough time for the autographs, of course. Thank you very much for this very interesting but obviously too short meeting with you.